Wyobraź sobie, że cała historia ludzkości, jaką znasz, to tylko jedna wersja większej, znacznie starszej opowieści. A gdzieś na rubieżach współczesnego świata, wśród odradzającej się tożsamości Słowian, pojawia się dokument tak kontrowersyjny, że zakwestionowałby fundamenty naszej wiedzy o przeszłości, religii, duchowości i pochodzeniu człowieka. Jeśli obejrzysz ten film do końca, poznasz najbardziej niezwykłą teorię dotyczącą początków ludzkości. Odkryjesz, czym są słowiańsko-aryjskie Wedy, kto je spisał, co zawierają i dlaczego wielu wierzy, że to ukryta prawda naszych przodków, zatajona przez wieki. Słowiańsko-aryjskie Wedy, znane również jako Wedy starowierców inglistów, to zbiór tekstów, które zostały upublicznione dopiero pod koniec lat 90. XX wieku w Rosji. Rzekomo przetrwały tysiące lat w formie ustnej, przekazywane z pokolenia na pokolenie w zamkniętych kręgach kapłańskich. Głównym ich propagatorem i osobą, która twierdziła, że miała dostęp do tych tekstów, był Aleksandr Hinewicz, duchowy przywódca religijnego ruchu zwanego staroobrzędowcy Inglistowie. Hinewicz twierdził, że teksty te zostały mu przekazane przez kapłana o imieniu Wołchw Swietozar, strażnika pradawnej wiedzy żyjącego na Syberii. Pierwszy tom Wed opublikowano w 1999 roku pod tytułem Słowo mądrości Wołchwa. Wkrótce potem kolejne części o m.in. Wedy Peruna, Księga Światła, Księga Roda, a także Santi Wedy Pieruna zaczęły trafiać w ręce rosyjskich czytelników, a następnie przedostawać się do środowisk rodzimowierczych w Polsce, Czechach i na Ukrainie. Łącznie mówimy o dziesiątkach tomów. Według Hinewicza wiedza w nich zawarta została spisana przez kapłanów i skrybów starożytnej cywilizacji Rasów i Darii, a ich oryginalne wersje istniały w języku starosłowiańskim, zapisywanym runami znanymi jako Karuna lub Harati. Czego dotyczą te teksty? Według Wed świat został stworzony przez wielkiego boga Roda, który wyłonił się z pierwotnej próżni. Z Roda wyłonili się pierwsi bogowie Swa, Makosz, Lada, Trigław, a przede wszystkim Perun, najpotężniejszy ze wszystkich, który zstąpił z niebiańskiego Iria, by przynieść ludzkości prawo Roda i nauczyć ją życia w zgodzie z kosmiczną harmonią. W tej historii nie ma miejsca na przypadek. Człowiek nie powstał z błota czy z przypadku, lecz jest potomkiem boskich ras, dziećmi słonecznych bogów, które przybyły z odległych konstelacji, takich jak Rasa, Ingard czy Swarogicz. Wedy opisują również wielką kosmiczną wojnę, bunt czarnych bogów zwanych czernobogami, którzy chcieli zniszczyć porządek świata i zniewolić ludzi. To wówczas doszło do potężnego konfliktu, który odbił się na losach Ziemi i doprowadził do wielkiego potopu. Wydarzenia, które zniszczyło starą cywilizację, znaną jako Trzeci Świat, a rozpoczęło czwartą erę, w której żyjemy do dziś. Co ciekawe, Wedy opisują również planetarną geopolitykę. Kontynenty, które istniały przed znanym nam światem. Daaria, znajdującą się na północnym biegunie, Hyperboreę, Rasenię i Ingard, a także opowiadają o wędrówkach gwiezdnych plemion, które skolonizowały różne regiony Ziemi. Słowianie, jako potomkowie Rasów i Dariów, według tych tekstów mieli odegrać kluczową rolę w utrzymaniu duchowej równowagi świata. Bogowie w wedańskim panteonie nie są absolutnymi władcami. To istoty z wyższych poziomów bytu, które przekazują ludziom wiedzę i opiekę, ale też oczekują, że człowiek będzie rozwijać się duchowo. Perun, Swarog, Weles, Lada, Makosz, Jaryło to nie tylko bóstwa przyrody czy wojny, jak przedstawia je współczesny folklor, ale również strażnicy energii kosmicznych, opiekunowie cykli reinkarnacji, duszy i pamięci rodowej. Wedy uczą,
że każda istota ludzka posiada w sobie boską iskrę, tak zwane świetliste ciało, które może zostać aktywowane poprzez odpowiedni styl życia, wibracje run, kontakt z naturą i życie zgodne z prawem rodu. Niektóre fragmenty mówią również o podróżach między wymiarami, tunelach energetycznych, komunikacji z innymi światami, a także o wielkiej zmianie, która nastąpi w erze wilka. Czasie, w którym tajemna wiedza ma powrócić do ludzi, a pradawna tożsamość zostanie przywrócona. Nie brakuje kontrowersji. Słowiańsko-aryjskie Wedy zostały przez wielu uczonych uznane za współczesny mit, inspirowany literaturą ezoteryczną, rodzimowierstwem i elementami teorii paleoastronautycznych. Sam Chinewicz został w Rosji skazany za szerzenie ideologii ekstremistycznych, a jego ruch religijny zdelegalizowano. Jednak dla tysięcy osób w Rosji, Polsce czy na Ukrainie to, co zapisał, jest echem głęboko zakorzenionej pamięci genetycznej. W ich oczach to nie mistyfikacja, lecz przebudzenie. Dla jednych słowiańsko-aryjskie Wedy to niebezpieczna ideologia, dla innych najstarsze, prawdziwe świadectwo cywilizacji, która istniała tysiące lat przed historią, jaką znamy z podręczników. A może są jednym i drugim? Jeśli przyjrzymy się tekstom innych starożytnych tradycji, sumeryjskiej Enuma Elish, hinduskich Ved, mitom nordyckim, opowieściom Greków o tytanach i bogach Olimpu, zdamy sobie sprawę, że historia wedyjska mówi o tym samym, lecz w zupełnie inny sposób. Bogowie z gwiazd, wojna w niebie, upadek, potop i zapomnienie, a potem powrót? Zawarte w tych tekstach przesłanie jest jasne. Istnieje pradawna wiedza, którą dopiero teraz zaczynamy rozumieć. Wiedza, która nie została zapisana w księgach przez przypadek, ale po to, byśmy przypomnieli sobie, kim naprawdę jesteśmy. Jeżeli materiał Ci się podobał, to zachęcam do mojego kolejnego filmu, w którym omówimy temat Wielkiej Lechi i Janusza Bieszka. Jeśli szukasz prawdy ukrytej w mitach, legendach i zakazanych pismach, subskrybuj kanał. Ukryta prawda starożytności, bo przed nami jeszcze wiele tajemnic do odkrycia.